Witajcie telewidzowie! Buenos dias! Z kolejnego dnia w Kolumbii. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości jakiej, Mari? Salento. Ta miejscowość słynie z kilku rzeczy, a najważniejsza jest jaka, Mari? Wysokie palmy! Tak, mamy zamiar je zobaczyć, ale pogoda nam dzisiaj się popsuła, rano było trochę lepiej, a to trzeba jeszcze wjechać wyżej. Jesteśmy teraz prawie na 2000 metrów nad poziomem morza, a tutaj trzeba jeszcze wjechać 300-400 metrów wyżej i te chmury cały czas tutaj pływają. Schodzą nawet teraz coraz niżej. Tak, a to chodzi o to, żeby te palmy zobaczyć w ładnym słońcu i też ładną pogodą, żeby nie było chmur w tych palmach. Ale zamiast tego nie próżnujemy, idziemy pozwiedzać miasteczko, coś zjeść i może tutaj jakiś inny trekking nam się trafi. Tutaj zobaczcie jaki pomysł, grill zrobiony z starego samochodu, tutaj z przodu maska, a jeszcze się nie pali, nie działa, kolega przygotowuje, owija wszystko pasłodkiem. Kurde, górka mała, a ja już zmęczony. No ty wcale nie taka mała. A ja tu jeszcze zobaczę jaki widok mają. Ale pięknie. Ja cię Marcin. Dawaj tutaj. No może chyba, że najpierw coś innego zjemy i sobie tutaj przyjdziemy na jakiś napój. Ale widok. Mari mówi, że piękny widok, więc idę. O, podobnie, tak, bo my gdzieś tam na dole mieszkamy. A tutaj co mówisz? Pomarańcze tutaj, na tym A, drzewie tam są obok. pomarańcze rosną. No. Ale jakie duże, tam teraz chyba tak nie widzisz? Tak, Tam ale widzę, no pomarańczowe są. Jest i wojsko, to popularne i dość normalne w takich małych miejscowościach. Chłopakom tutaj zasalutujemy. Jest i kościół. Jesteśmy pod tym kościołem, wczoraj był zamknięty, dzisiaj jest otwarty, więc idziemy do środka zobaczyć jak wygląda. Zwiedzamy sporo kościołów w Kolumbii. Tak wygląda wejście. Tutaj widzę, że po lewej stronie sprzedają jakieś pamiątki, też jakaś biżuteria. Z drugiej strony od razu widać Jezusa i Maryję. Jest też konfesjonał. Fajne ławki takie drewniane. Widać, że w starym stylu albo stare te ławki. Świece się palą. Nie wiem, czy to wierni po prostu tutaj nie odpalają świec. Tak, można za 500 coś tutaj sobie odpalić. Takie małe nawet, patrzcie. Płacicie 45 groszy, taka mała świeczka i odpalacie. Zaraz podejdę bliżej do ołtarza. Tu jest ołtarz, a tam widzicie po prawej stronie taka mała kapliczka jeszcze. A tak wygląda ołtarz. Biały, bardzo ładny. Podpalam świeczkę z intencją za nas, za podróżników, za bezpieczne podróże i docieranie zawsze do celu. A ja zapalę świeczkę w intencji rodziców i rodzin. Koło Maryjki postawię, tutaj. Tutaj jestem jeszcze w kościele i wychodzi się od razu na zewnątrz. To też bardzo popularne, że są drzwi z boku i tutaj jest taki plac, muzeum to się nazywa. Coś tutaj jest, można sobie pooglądać jakieś kasy, płyty, maszyny do pisania. Różne rzeczy, tu pewnie też jakiś stary krzyż, jakaś makieta kościoła. Marii się bawi z kiciakiem, a co najlepsze jeszcze tutaj patrzcie. Poznajecie tego człowieka? Jan Paweł II. Taki sprzęt to jeszcze wielu pewnie telewidzów kojarzy. Stara maszyna, tutaj na nogę. Wiecie jak to działa? Podchodziło się i czyk, 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 czyk. I to wszystko się tutaj kręciło na pasku. Zresztą jest jeszcze pasek, no, widać. O. U mnie babcia na takiej maszynie szła. Tak, ja też pamiętam, u babci była, tylko nie wiem czy ten model, ale u babci Mhm. też była taka właśnie na nogę. Mari, zgłodniałaś już? Zdecydowanie. A jadłaś coś dzisiaj? Nie. Bo Mari jeszcze dzisiaj nie. wstała trochę wcześniej, bo miała jakieś tam zajęcia, więc ja pospałem trochę dłużej, ale też nie jedliśmy jeszcze nic. Ja na pewno, więc Mari była na kawie, też przyniosła mi kawę. No Nie jest... podjadałaś żadnych No ciasteczek? właśnie nie. No A jest już 11:30, ja od 7 nie śpię, więc to już wystarczająco długo, więc trzeba iść na jakiś obiad. Tak, i zapamiętajcie sobie w Kolumbii najczęściej gdzieś właśnie około godziny 11, 11:30 podają już zestawy obiadowe, więc my takiego szukamy. To jest kolejne miasteczko, które zachwyca. Mnie przynajmniej zachwyca. Te kolory, te uliczki, te domy, patrzcie, tutaj są sklepy, kawiarnie, wszystko jest tak obmalowane. Tutaj widzę, że jest uliczka zamknięta, to znaczy, że samochody nie będą tutaj wjeżdżać, więc to od razu sugeruje, że to jest jakaś taka uliczka turystyczna, deptak z knajpami, sklepikami, więc się przejdziemy też. Te kolory są naprawdę wspaniałe. No, dlaczego na przykład w Polsce, w Europie też znajdują się takie miasteczka pomalowane, ale We w Polsce, Włoszech, w Portugalii. ale w Polsce znowu jakoś tak mało malujemy No. nasze domy. Może gdzieś tam na tych wioskach, No nie wiem, nawet jak się jedzie gdzieś tam na wschodnią część Polski, jeszcze to są te drewniane domy, tam mi się ale one wydaje. nie są aż tak mocno udekorowane. Czasami się zdarzają, ale tak ogólnie to były deski i tyle. No tak, no. A tutaj jednak ten kolor przebija. Może przez to, że też mają tą muzykę, że jest tak barwnie, hucznie zawsze. No i właśnie te kolory podbijają to Takie jeszcze. wesołe może dlatego tak, nie? Że chociaż Kolumbia też straszne czasy miała, ale jednak gdzieś wydobyli to coś fajnego. Tutaj jest ta uliczka, a patrzcie, od razu jest taki bar, muzyczka gra, kolega już tutaj siedzi, piwko wali, stoły też, patrzcie, tutaj też
porobione to ze skóry. No i stoły bilardowe bardzo popularne w Kolumbii. A ta maszyna, to wydaje mi się, że to jest maszyna na kawę, też jakaś stara. Na ulicy można też kupić, widzę tutaj, smakołyki, ale na słodko, bardziej witaminy. Jak ktoś potrzebuje podładować sobie, to tutaj już macie miksy, macie też singlowe, czyli macie tutaj arbuza, jest mango, jest ananas, są kokosy, jakieś widzę, banany. A, i co jeszcze dobre, że jak trzeba i potrzebujecie, no to pan wam tutaj wyciśnie sok na świeżo właśnie z tych pomarańczy, które też dzisiaj widzieliśmy. Zobaczcie, to nie są pomarańcze, które przyjeżdżają do nas, wszystkie piękne, ładne, tylko to są pomarańcze właśnie takie zbierane tutaj, u kogoś na ogrodzie. Sklepik na sklepiku, pamiątki na pamiątkach. Marika chodzi, ogląda jakieś kolczyki, różne rzeczy. Magnesy właśnie nas interesują też, bo chcemy zabrać kilka. Ale tutaj jest sklep właśnie z kolczykami i z takimi różnymi, no innymi, wisiorki, kolczyki, na przykład tutaj są z kolibry jakieś, takie typowe tutaj dla tych miejsc. Akurat to jest ze stali nierdzewnej, ale tak samo mają ze srebra, takiej no nawet przystępnej cenie bym powiedziała. Ze srebra jakiś zestaw kosztuje około 100 zł, ale tak samo jest ciekawe, bo tu są kwiatki, które występują w tej zonie tutaj, w tej części kraju. I na przykład, nie wiem, o tu będzie widać. Nie wiem, czy te akurat są naturalne, ale tam pani ma naturalne kwiatki, które są zatopione po prostu. Tak. Pan nas zaprosił do restauracji i mówi, że ma fajny widok, więc idziemy. Przez taki sklep trzeba przejść. Aha, z tyłu jest czy na górę trzeba wejść? Chyba tutaj. Aha, tutaj. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Coś. Aha, czyli tak po prostu z tyłu restauracja. Z tyłu. A czekaj, bo tu my będzie tutaj... widok z tamtej strony. Ja myślałem, że będzie widok na miasteczko bardziej z tamtej strony. Nie, I Aha. tutaj jest menu del dia za 22 000. Taki stół. No, to taki widok jak u nas z pokoju, nawet z pokoju mamy lepszy. I tak pani sobie tutaj na środku drogi tego deptaku siedzi i sprzedaje. O, tu widzę mortadela, jakaś chorizo, tu empanady z czymś. Takich to jeszcze nie wiem, czy widziałem. Zobacz, Marii, jakie to jest ciasto z jakimiś dodatkami. Teraz Widzisz? podpytam pani. A, Señor, Mhm. ¿qué es este? Empanadas. ¿Con qué? Papa con carne y la cobertura es de puro maíz. Czyli z... Son empanadas caseras. Czyli są te empanady stąd, takie bardziej z Kukurydzą. Tak, takie kawałki kukurydzy. No, widać zresztą. Tak, i to co robimy najbardziej, czyli papa rejena, czyli ziemniaki z wołowiną. Pan nas tutaj namawia na jakąś restaurację, też to fajnie wygląda, ceny nam podał. Także, 16 tak, chyba za menu. 18 za menu, a 22 za rybę. A, dobra. Tak, i co też ważne, że tutaj trucia jest bardzo popularna, mają tu rzeki, tak. I też jest święto tutaj tej truci. Tak? Odmienia się? Strąga chyba, tak. I jest w ogóle tutaj wystawione są stanowiska, właśnie nie pamiętam, we wrześniu, jeśli się nie mylę, takie całe święto, że wszyscy to sprzedają i są jakieś w ogóle konkursy i tak dalej. Tak, jest winobranie w Europie, czy jakieś tam po oliwkach, a tutaj po prostu branie. tak, rybobranie. Pewnie po jakimś tarle czy po czymś, że one się już rozwinęły. No dobra, idziemy coś zjeść w końcu. Ja tutaj Marice pokazuję empanady argentyńskie, bo Marika lubi bardzo empanady argentyńskie, bo one są pieczone, nie są smażone w tym oleju i no, ja jeszcze ich nie jadłem, więc ta Mari mówi, że są najlepsze, ale też tutaj obok pewnie to wszystko połączone jest kino. Od 6 grają i bilet kosztuje tylko 5000, tutaj, czyli 4,50 w złotówkach. No podejrzewam, że nie na jakieś najnowsze filmy, ale to bardziej chodzi o to, żeby sobie przyjść, spędzić jakoś miło czas i zjeść te empanady argentyńskie. No, szkoda tylko, że jest, szkoda, akurat my chyba nie trafimy, żeby było otwarte, bo jeśli tu jest dobrze napisane, to czwartek, piątek i sobota otwarte. No a my jesteśmy na początku tygodnia, więc myślę, że do końca tygodnia stąd wyjedziemy. Pani jeszcze nas tutaj częstuje orzechami macadamia, oczywiście. To, tak, one są dobre, oczywiście to wszystko po to, żeby coś tutaj później kupić. Aha. Różne są. Ale dobre. No macadamia orzechy dobre. Z czekoladą są dobre. Ja ich nie znałam. Ale Oblane czekoladą są pyszne. Jesteśmy w restauracji, już sprawdziliśmy 2 czy nawet 3 i tutaj mają menu del dia za 18. Widzicie, kartą jak płacicie to jest o tysiaka więcej. No i co? Mają tutaj trucie. Bierzemy sobie trucie. Przynajmniej ja mam ochotę na trucie spróbować. Skoro jesteśmy w takim rejonie. Pamiętasz, jak wzięliśmy sobie trucie w Rio de Janeiro, ale nie w tym brazylijskim, tylko tym boliwijskim, nad jeziorem? Nad jeziorem. Tak. Oj, to było dobre też. Tak. Także powtórzymy to dzisiaj. Jedzenie zamówione, zupa tutaj na garze stoi, więc pani zaraz nam naleje. Tam jest fasola, ja zamówiłem fasolę. No i zamówiliśmy sobie 2 ryby. I czy te ryby już się tam smażą? Nie widzę jakieś mięcho tylko, więc chwilę poczekamy. Zajadamy już naszą zupę, zupa z kukurydzy. Jesteśmy w Kolumbii, no to kukurydza bardzo popularna. Ja mam taką samą, do tego mamy taki wielki dzbanek kompotu, napoju. O, nawet chyba z gazowaną wodą, bo widzę, że tutaj jakiś gaz leci. Dobra, no to lejemy. Dziękuję.
Poprosiłem panią o limonkę do zupy i myślałem, że będzie tak jak zawsze taka mała limonka przecięta na pół, a pani przyniosła coś takiego, mówi, że to jest limonka. Kwaśne jest, to nie jest jak limonka, ale jest kwaśne. Trochę podpada pod pomarańcze, ale ile soku, tam sobie trochę. Chcesz też trochę? Nie, dziękuję. Sami nasze drugie dania, czyli trucia pstrąg. Różowiutki, ładnie usmażony. Ja mam to samo w sumie, tylko różnimy się tym, że ja mam fasolę, a Marika ma, już mi przypomnij szybko, Siecior? soczewicę. Nie, soczewica. Dokładnie. Kibelek dla mężczyzn też niezły. Tutaj jest dla kobiet, a tutaj jest pisuar dla mężczyzn. Taką kotarą się tylko zasuwacie. Pojedzone, ruszamy dalej. Zobaczcie, słońce nam wyszło jak na zamówienie. Przeczekaliśmy, a nawet jak siedzieliśmy, to lekko nam kropiło. Tak, i ten obiad wyszedł 18 000, czyli lekko ponad 16 zł. Tak się zastanawiam, ile w Polsce by trzeba było dać w takim miejscu, że jecie rybę, jecie obiad normalny, drugie danie, zupę i do tego jeszcze kompot. Doszliśmy na punkty widokowe w tym miasteczku i patrzcie, jaki punkt... A, nie można robić zdjęć, okej. Pani tutaj nakrzyczała trochę, że za te zdjęcia samochodu trzeba płacić. Ale nie powiedziała nic o filmach w sumie. Mówiła, że zdjęć nie można robić. No tak sobie zrobili, zarabiają tak. 20 000 pani chce, czyli 18 zł za zrobienie sobie zdjęcia z tym samochodem, więc nie robimy sobie zdjęcia z samochodem. My szukamy teraz kawy właśnie z jakimś widokiem. Jesteśmy na szczycie tej górki i zaraz wam pokażę, jaki tutaj jest widok z tej góry. O, i za darmo, nie trzeba płacić 20 000. Ale pięknie, jak słońce to oświetla, widzicie? Jaka różnorodność zielonego. Tutaj jest zrobiona taka trasa z desek, można się przejść dookoła, tam widzę też jakiś teleskop jest, można obserwować sobie, no ale to cały czas z tym widokiem. Nie wiem, czy dobrze słyszę, ale słyszę chyba rzekę, tak mi się wydaje, bo ona tam płynie, więc nie wiem, czy my się tam zaraz w dół nie wybierzemy, bo mamy kilka godzin. Fajnie to wygląda, zrobione, oczywiście tutaj już turystycznie, można sobie pamiątki pokupować. Cała Kolumbia na jednym kadrze i to właśnie w tym rejonie pije się nie jak w Bogocie jakieś kompoty porobione z alko, tylko tutaj kawę można sobie zamówić. Produkcja kawy tutaj jest ogromna i bardzo dobrą kawę mają. No i likiery też produkują, więc to wszystko lokalnie. Wróciliśmy tutaj do tej kawiarni, Marika sprawdza menu, a ja biorę się za latanie. No ten widok trzeba uwiecznić. Nasza kawa zamówiona, zobaczcie, pięknie zrobiona. Tutaj dobrze mleko zrobione do cappuccino, no to mają dobrą kawę, ale znowu za często nie umiem jej zrobić dobrze. Ale tutaj naprawdę smaczna i dobrze zrobiona. Podwójne espresso dopytałam. Dzisiaj rano przyniosłam Marcinowi jedną. Pani mówi podwójne. Patrzę, leję jedno. Ja mówię, no świetnie i smakowała ta kawa faktycznie jak w poprzednich miejscach jak kakao. Tutaj z czystym sumieniem polecam. Tak się odbywa transport w tym mieście, tak, na jeepa i z tyłu my wchodzimy do D1, to jest market, ale market też jest w takim miejscu, wiecie, tak żeby tutaj nic nie popsuć, supermarket właśnie wciśnięty w taki stary dom. Kawa wypita, ruszamy teraz. Jakiś taki 2,5 godzinny trekking, w zależności pewnie u nas to jak zwykle będzie dłużej trwało, bo my zatrzymujemy się, zrobimy zdjęcia jakieś tam, nagrywki. No i znowu tak wyszło słońce, teraz znowu gdzieś widzę przed nami chmury deszczowe. To jest, ale zmienia się jak w Bogocie. tak, pytaliśmy pana, no czy to można jakoś przewidzieć, czy że na przykład jak rano jest ładnie, no to że będzie te kilka godzin ładnie, ale powiedział, no tutaj nic nie można za bardzo przewidzieć, także ruszamy, a co będzie, to będzie. Tak, a idziemy w miejsce, które widzieliście już w sumie, jak byliśmy na tej kawie tam na punkcie widokowym, no to chcemy zejść tam w dół, tam nie wiem ile było, z 300-400 metrów w dół od poziomu morza, także kawałek będzie wchodzenia. Myślę, że po pierwszą stronę będzie ok. Właśnie wczoraj mówię, taka miejscowość, tutaj tak porozwalane, a i tak myślałem, że właśnie będą tutaj kończyć chodnik. No i patrzcie, dzisiaj chłopaki wykładają, ale to też fajnie, bo ten chodnik jest raczej dla ludzi niewidomych, że jak ktoś idzie z laską, no to bardzo dobrze, że te miejscowości idą w tą stronę. Lekka zmiana planów, nie mieliśmy Maps.me, więc Google nas poprowadził po prostu drogą taką, wiecie, asfaltówką, a my chcieliśmy iść trochę bardziej takimi, od razu lepiej, kamieniówka,
Tam dalej będą już takie ścieżki, więc trochę się wróciliśmy i idziemy inną trasą. Maps mi sobie ściągnijcie, bo jest dużo lepszy od Google na takie trasy. Ale ta trasa jest akurat z iPhone'a, także iPhone'owe mapy pokazują tak samo często inne ścieżki niż te Google Map. No i jak widać trafiliśmy Od już razu lepiej. tak, lepszą ścieżkę. Takim czymś będzie ciekawie. Nie będzie też tyle samochodów jeździć, bo tam ciężarówki i normalne auta tak samo. I to jest droga, którą chcieliśmy iść. Coś tutaj się od razu dzieje. Kolega widzę, że tutaj naprawia tą drogę. Idziemy tą trasą, a tutaj patrzcie na naszej trasie limonki. Tutaj limonki jak jabłka. Jest ich już trochę, to są te małe, albo i nie, bo widzę, że te są małe, ale tam też jest taka większa. To takie coś podobnego, co pani nam dzisiaj dała, że myśleliśmy, że to pomarańcz, a może to właśnie one takie rosną duże. Mandaryny takie. Mandaryny, no. Tutaj mamy od razu bananowca. Tak, piękna trasa. O, tutaj już jaki wielki, ale jakiegoś kiści banana nie widzę. Jakiś piesek tam szczeka, Marii mówi dawaj tu od razu jakiegoś kija, bo Marii lubi nas bronić przed psami, ale zamknięty. A co chciałem wam powiedzieć, tu jest finka, Momota się nazywa, tak. I tutaj można zobaczyć jak produkują kawę. Zazwyczaj mają jakąś tam swoją plantację, pokazują jak wypalają, opowiadają na temat kawy. Piesku, daj tutaj powiedzieć. Zaraz popytam pana, bo tam stoi, widzę, ile tutaj kosztuje. Tak, bo pytaliśmy wcześniej, to w innej chcieli 80 000 za 3 godziny pokazanie tego wszystkiego. To jest lekko ponad 70 zł, a tam widzę, no jest pan. Idziemy teraz takim pięknym wozem, tutaj z jednej i z drugiej strony. Cały czas ta natura nam sprzyja, odgłosy tych jakichś cykad, zwierząt, ptaków. Nie no, trasa naprawdę fajna. Nawet na takiej trasie mamy skrzyżowania i tutaj ktoś kredą dosłownie na ścieżce namalował Dobre. strzałkę, bo tutaj to raczej jest wejście na jakiś prywatny teren. No, Wydaje mi się, że tu jest ta finka inna. aha, że jeszcze inno, ale patrzcie jakie tereny, no po prostu przepiękne. Wszystko w takich górach, wszystko gdzieś tam opada w dół, bo my też teraz schodzimy do rzeki. Tam daleko, jak się przyjrzycie, tam widać jakieś miasto, dość spore, bo nawet wieżowce są. Skoro coś wygląda jak malina i można by było powiedzieć, że smakuje jak malina, to by była malina, ale smaku nie znamy, więc, ale próbować raczej nie będziemy. No, No, nie. nawet takie rzeczy spotykamy tutaj na trasie. Słyszycie jak szczekają? No jest ich tutaj z 4 albo 5. O, tutaj jeszcze jakiś idzie. Bo wyskoczyło ich tutaj kilka. Ja złapałem jakiegoś kija, ale one uciekły, ale nie wiem czy tam dalej iść, bo trochę agresywne te psy cały czas czekają. Marcin mówi, że jakaś pani wyszła. No ja to się tych psów trochę boję. Aha, że mamy iść, pani mówi. No Marcin krzyczy, ale ja tych psów, no już po wcześniejszych naszych doświadczeniach, to znaczy ja też mam tu jakiegoś kija. Faktycznie one się boją kijów, ale no było ich tutaj zdecydowanie za dużo. Pani na górze tu ma nie wiem ile psów. No i to one takie tutaj agresory. No później już do Marcina podszedł, Marcin go głaskał, ale no nigdy nie wiadomo właśnie. Tak, jeszcze obrażona, że my idziemy tą drogą. dokładnie. Wyskoczyła do Marcina taka, ja pytam się, czy dojdziemy tędy do rzeki. Ona taką minę zrobiła. Burknęła coś pod nosem. Mówię, dobra, pani. No ale idziemy dalej. No to nam się trasa trafiła. Taką ścieżką, tego się nie spodziewaliśmy. Myśleliśmy, że to będzie bardziej takie przejezdne, a to idziemy wykuta, taka droga. No bo jakby to nazwać inaczej, tutaj patrzcie, ktoś musiał tutaj nieźle kopać. Albo też woda tutaj płynęła, albo płynie jak dużo pada i tak wyżłobiła. Teraz mamy cały czas w dół i taką drogą dość śliską. Mam nadzieję, że z powrotem będzie inna, lepsza droga, bo jakbyśmy mieli to wchodzić po tej drodze, no to... Ślisko i gliniasto. Ślisko, no trzeba uważać, bo zobaczcie, tutaj cały czas ściana, ziemia, wilgotno, czuć tą wodę, że ona tutaj cały czas jest, że to nie paruje, tak, że tu słońce przyświeci zaraz i jest sucho, tylko tą wilgoć cały czas czuć. Zresztą widać tutaj po tej zieleni, która jest, że to jest porośnięte. Tutaj już Tak. rosną paprocie i tutaj też takie No właśnie. jakby mech, takie zielone. Nieźle nam się trafiła droga. Ale mokro jest, widzę, że tutaj, no może nie kałuże, ale widać, o woda stoi. Tutaj fajnie widać, że uwaga Marii, beton wylany. To trochę wcale na nie znaczy, środku. że lepiej się idzie. Tak, ale tutaj jakby to może kiedyś było dobre, a dookoła, jak widzicie, woda pewnie już tutaj podmyła nieźle, ale patrzcie, jak tutaj jest zielono wszędzie dookoła. Ładnie tą sobie tutaj dziurę zrobili, żeby jakaś trasa była szybsza, bo podejrzewam, że może to była trasa kiedyś, jak nie było jakiejś drogi, a teraz jest droga, to tutaj w ogóle nie widać, żeby ktoś nią chodził. Glina, glina. Glina, glina, okej. Tutaj dalej już droga z kamieni poukładana, ale też widać, że ta droga to była zrobiona, ale już dawno. Słychać już nam drogę, rzekę też. Tutaj na górze widzę jakieś jest przejście, to my może jakoś inną drogą też poszliśmy. Prywatny teren mi się wydaje, bo jest wszystko tutaj odrutowane u góry. Tak? Więc myślę, że ktoś sobie po prostu przechodzi tutaj z pola na pole. Aha. Tam wcześniej dom był, więc może też jakaś posesja. Dobra, idziemy dalej, zaraz stąd wyjdziemy. Tak. Jesteśmy już na drodze, teraz musimy przejść kawałek drogą. Przejdziemy z tego, co widziałem po mapie, mostem
i będziemy szli wzdłuż rzeki. Mari sobie lubi pogadać z krówkami. Hola! Z góry je widzieliśmy, bo my gdzieś stamtąd schodziliśmy, z tamtej góry. Z Tam samej właśnie. góry my byliśmy, no właśnie, a tam jest malutki, tylko go nie widać, bo patrz, baby tam na dole mamy. Ole piękny. Taki malutki, co? Jeszcze te futerko ma takie mechate. No takie to też już zabijają na O nie. mięso, no. Nie mów. Cielaczki. 6 miesięcy i pod nóż. Piękne tereny. Przypominają Ci trochę Polskę, Mari? Właśnie chciałam powiedzieć, że te domki nawet, te szpiczaste, no to jak w górach gdzieś. Nie wiem. Ja w Bieszczadach nie byłem, ale jakby Mhm. z filmów i zdjęć kojarzę te tereny jak Bieszczady. No, też mi to przypomina Bieszczady. Jak będziecie jechać z Medellin do Salento, to jak będzie taka możliwość, to weźcie sobie, kupcie bilet na autobus w godzinach porannych, żeby tą całą trasę jechać i podziwiać. My ją podziwialiśmy tylko 2 albo 3 godziny, a reszta było ciemno, więc jak Wam się uda, to będziecie mieli wtedy widok całą trasę. Mijamy po drodze jakiś hotel, hostel, kemping, różne rzeczy tutaj są, restauracje. Mari też gdzieś znalazła, nie widziałem, napis, że można polatać sobie, tak? Był gdzieś tu numer wywieszony, tak? Tak, że można sobie polatać. Ale widzicie ten dym? Nie, tutaj się nic nie pali, nie ma żadnego pożaru, nie trzeba wzywać tej straży OSP, co tam jest na górze. Tutaj po prostu ktoś coś robi do jedzenia. Widzę jakieś arepy, ale to nie to. Ale pachnie Arepy... grillem, takim Pach- drewnem. O właśnie, to dobrze mówisz, bo tutaj ogniskiem. akurat, O! bo tu akurat paleta się pali. O, to są te rzeczy, to są te arepy wielkie z serem. Przechodzimy teraz przez most, rzeka. Zaraz zobaczymy, jak wygląda, jak płynie. Słyszę, z daleka już ją słyszeliśmy, także rwąca pewnie trochę. No sporo kamieni, Na dlatego dętki też... by się nadała. Tak, na dętce można by było spływać. No dość taki warty nurt, na dętce szybko by poszło. A z tamtej strony za bardzo nie widać, bo jest most. Obstawiałbym, że to jest dom do wynajęcia, B&B, można pewnie spać na drzewie, patrzcie. Tutaj koło tej rzeki. Tu jest ta droga i most, którym przyszliśmy, ale też jest wejście tutaj do samej rzeki, więc my idziemy, zobaczymy. Marika już sobie tutaj siedzi, odpoczywa. Pięknie wygląda ta rzeka. Pewnie woda zimna, bo zlatuje gdzieś tam z gór, pewnie gdzieś tam jakieś źródło jest, ale zaraz sprawdzę zresztą. Patrzcie, jak ona pięknie wygląda. No to idę sprawdzić, czy ta woda jest zimna, czy nie. Uważaj, żebyś nie wpadł. Jak obstawiasz? Obstawiam, że lodowata, bo dzisiaj w kranie jak mieliśmy ręce, to Zimna, była ale nie lodowata. jakaś lodowata. Nie? Ale taka do wejścia, jakbyśmy weszli, to taka do schłodzenia i myślę, że tak z 10-15 minut można by było posiedzieć. Teraz to bym z chęcią tam nogi zamoczyła. Teraz to ja Cię nie słyszę. Mamy wszystko, bierzemy nasze kije. Może jeszcze się przydadzą. Mam nadzieję, że nie, ale nigdy nie wiadomo. To już trzecia osoba, nawet ten starszy pan nam powiedział, że tam nie ma drogi, że nie przejdziemy. A nam na Google Maps, na Google Maps pokazuje, że... Jest droga. Maps me. I Google że, też. I Google też, że jest droga. Ja mam tak. na Google drogę. Tak, no to idziemy, zobaczymy. Jak nie, to się wrócimy, bo tam mamy godzinę do przejścia niby do mostu. Może oni po prostu jeżdżą tylko autobusem, dlatego mówią, wyjdźcie do drogi, idźcie, złapiecie najwyżej autobus. A tutaj są jakieś takie małe guest house'y, jakieś te fabryki kawy, plantacje, no nie wiem, ciężko to powiedzieć teraz. Także myślę, że jak tam pójdziemy sobie domek po domku, to w końcu dojdziemy do tego. Oni może nie chcą, żebyśmy szli taką samą trasą, jak my szliśmy w pierwszą stronę. Także, no dobra, no to my idziemy, no na razie jest taka droga, więc jest spokojnie. Tutaj mamy lekki wgląd na rzekę, na stan rzeki, jak to wygląda, bo idziemy cały czas tutaj takim jakby lekkim lasem. Ale kolejna osoba znowu, pan na motorze, jechał tędy i macha nam. Nie, Żeby- nie, nie. A jak widzicie, tutaj ludzie idą, bo tutaj też jest wodospad, więc ludzie chodzą na wodospad. Nie wiadomo, o co im chodzi. Czy tam może most zarwany jest dalej, gdzie my chcemy iść? A dziwne, no, żeby ale skąd lokalni nam... wiedzą? Tak. Że my chcemy aż tam dalej dojść, skoro tutaj na przykład byśmy mogli tak samo iść na ten wodospad. Dziwna sprawa. No dobra, no najwyżej, my jak mówiliśmy, idziemy, najwyżej się wrócimy później i jak już będzie ciemno, to złapiemy autobus Dokładnie. do miasta. Może dlatego nam nie pokazuje tutaj całej trasy na Maps.me, bo mamy prywatne tereny, wszystko tutaj jakoś ogrodzone, ale te, jak widzicie, bramy pootwierane, więc kto wie, może to o to chodzi. Zupełnie inna trasa niż wcześniej. Tutaj widzicie, bambusy rosną, inne drzewa, palmy, oczywiście palmy tutaj są, patrzcie, widzicie? Są tutaj kolejne krówki się pasą, krówki, byczki. Myślę, że one karmione no to właśnie na takiej trawie, a nie na jakiejś tam chemii paszy zrobionej sztucznie. Czy coś nas tutaj zablokują, że to jest prywatne i nas nie puszczą dalej? No tutaj jest jakby teren, a droga, bo tu jest droga Zobacz, Aha. zastawiona, my powinniśmy iść tam. zastawiona, zarośnięta i tam jeszcze jedna bramka. No po prostu tutaj nikt nie chce nas chyba puścić. A na Google zaraz, Google. albo tędy. Przez Google. camping i drugą stroną wyjść, zaraz A, zapytamy. Tak, czy można gdzieś tam, no, ani tu wjeżdżać nie można. No wejdziemy, zobaczymy, podpytamy się, bo to pewnie jakiś prywatny teren, ale to wygląda jak jakaś
A nie, to jakiś hotel. Hotel, no dobra. Idziemy zapytać. Okej, kolega mówi, że nas tutaj puści, bo to jest jakiś hotel, który trzeba sobie rezerwować. Że tutaj jest droga, tak? Aha, no dobra. Wytłumaczył nam, że tu musimy iść. Gracias. I że tam jest jeszcze jedna droga, ale że tam jest jeszcze jedna prywatna droga i mówi, nie wie, czy nas puszczą. Patrzcie, widzicie? Nawet alarm jest. Dobra, uciekamy. Alarm, jakim ktoś przekracza tutaj tą drogę. No bo prywatna, wiecie, jak pilnują, coś tu mają, jakieś bydło, to... Dobra, już idziemy, nie krzycz już tam. No widzicie, więc trzeba uważać. Nawet Marika sprawdziła, że można przejechać tutaj samochodem. No i pan powiedział, że nie można, a na Google nadal ta droga jest przejezdna. A czyli może przejezdna jest, wy nie przejedziecie, ale tutaj widać, że jak oni mają jakiś samochód, to sobie przejadą. Choć tutaj tak rzadko ktoś tu jeździ, że tu aż krzewy jakieś wyrosły na drodze. No i taki teren właśnie tutaj mamy. O la la! A co, my musimy przejść przez rzekę? Tak. Aha, musimy przejść na drugą stronę. O, buty trzeba ściągnąć. Buty trzeba ściągnąć, zaczynają się schody, tak? Na mapie też tak pokazuje? No nie ma tu rzeki. A, no to my nie idziemy tak jak na mapie. My idziemy w drugą stronę. On nas Nie. poprowadzi chyba, że my... Dobrze, bo mój Google zawsze mówi odwrotnie. Musimy tam iść. Dobrze Mówisz? pokazuje. Wszystko jasne. Tej rzeki w ogóle nawet nie ma na Google. I zobaczcie, tamta rzeka, znaczy z tamtą łączy się ta rzeka. No i dopiero gdzieś tam dalej będziemy, no nie wiadomo gdzie, jeszcze do końca, przekraczać. No Marcin idzie jako pierwszy śmiałek. Ja poczekam, zobaczymy jak mu pójdzie. I jak, świeżo? Świeżutko, no. Dobra, nie jest tak źle, widzę. Ja mam gorzej, bo leginsy. Ale nie jest też tak głęboko. I ten nurt też nie jest taki... piszczela. O, do połowy piszczela, no. Tylko, że właśnie trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć. Dobrze ci poszło, kurczę. Łatwizna to wygląda. Okej, pora na mnie. Ja już na drugiej stronie, teraz czas na Marikę. Marika startuje jak? Zimna. 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 Ej, fajnie teraz czuć w te nogi, jak się już wyszło. No. Ej, spokojnie, nie uważaj na te duże kamienie tylko i nie stawaj, to będzie ok, bo one są śliskie. Te duże? No, jesteś już na drugiej stronie. Super. Tutaj ładnie na trawę to można nawet mieć czyste nogi, żeby sobie skarpety założyć z powrotem. Zaraz się okaże, że jeszcze raz musimy przekraczać. A nie, tu myślałem, że jest znowu jakaś rzeczka, tu jest tylko jakiś dół i tam chyba też tylko jakaś taka dziura i mokro. Tak, tak. No tutaj samochodem, no to trzeba mieć jakąś terenówkę. Czyli rzeka to nie tylko jedyna przeszkoda była. Aha, czyli tutaj jest spoko, dla ludzi można przejść. No nie dziwię się, że tutaj nie puszczają turystów i że to jest prywatny teren. Wszystko jest tutaj pod prąd podpięte. Pewnie jakieś bydło tutaj się wypasa. Trzeba pewnie będzie buty pobrudzić. Z jednej i z drugiej strony jest błoto. Tu widać takie porobione konie, po prostu sobie wkładają nogi, tak bym przynajmniej obstawiał. Sprawdziłem teraz na kompasie w telefonie. Startowaliśmy, było 2040 metrów nad poziomem morza, zeszliśmy teraz równo 200 metrów. Jesteśmy 1840 metrów nad poziomem morza. Do mostu mamy jeszcze jakieś 30 minut, pokazuję na mapie 33, więc myślę, że tak z 40 i będziemy... A 12 minut pokazuje, że mamy do tej fabryki, w której pan powiedział, że nie wie, czy nas przepuszczą. Tak, więc są dwie opcje. Albo nas przepuszczą, idziemy już na most i wtedy jak przejdziemy most, to już jesteśmy pewni, że wrócimy inną trasą, a jak nas nie przepuści, no to wracamy, rzeka, no i później już będziemy na tej drodze, tam gdzie most przekraczaliśmy już wcześniej. Tutaj widać, że kable są przerwane, można przejść, też płynie jakiś taki niewielki strumyk, ale tam dalej znowu jest jakaś brama. Ale widzę, że chyba też dla człowieka da się przejść. Są dwie opcje, albo tutaj z boku, z lewej strony, albo pod, albo no to jest jeszcze prostszy sposób. Można po prostu otworzyć. Tak, czasami trzeba pomyśleć, a nie kombinować. Proszę bardzo. Dziękuję, dobra, idziemy dalej. Widzicie te kolory na środku? Takie żółte, niebieskie, zielone, czerwone. Pewnie wszyscy wiedzą, co to jest. No i właśnie tutaj jest początek, więc tam musi być skarb. Czy będą brudne buty dzisiaj? Obstawiam, że... No nie, no 50 na 50, że dasz radę, Marika. Ślisko, więc Tak, uwaga. ale Marika czasami właśnie lubi gdzieś tam nogi sobie... O, jest 1-0 dla mnie. Brudne? No, Lekko brudne? lekko. No dobra, ja tu się nie śmieję, bo ja też lubię czasami się wywrócić. Ostatnio się wywróciłem też Nie na wiem, czy trekkingu. tędy, Marcinie, lepiej. No właśnie tak trochę bardziej sucho, ale no, znowu można spać w dół. Dobra, coś wymyślę zaraz. No i uwalone. Moje i Mariki. Zanurzyliśmy się. Jutro mamy też trekking z jakieś 12 km albo... No zobaczymy jeszcze. Ale dzisiaj też w sumie zrobimy sporo, bo tak w sumie miało nie być tyle, a wyszło tyle, także spoko. Ale jeszcze słońce świeci już niedługo, bo nam 17 się zbiera. A tutaj, no właśnie, chwila i te słońce będzie gdzieś tutaj już za te góry zachodzić. Jak zajdzie za góry, to jeszcze jest widno, bo wiadomo, że ono jeszcze nie zaszło tam daleko, ale już wtedy
i robi się zimno, robi się inny klimat, inna temperatura. Wtedy już wilki wychodzą, źli ludzie, także czym prędzej, Weź Marcin, nie gadaj czym prędzej takich tak, rzeczy. idziemy do tego mostu i później pod górę do miejscowości. Ale ta trasa jest różnorodna. O, znowu trzeba rzeczkę przeskoczyć, No, ale widzę, że teraz tam są jakieś kamienie poukładane, więc obstawiam, że obejdzie się bez ściągania butów. A, to zresztą też na jeden większy skok i jesteśmy na drugiej stronie. No to widzicie, na mapach w ogóle tych rzeczek małych nie ma. Marii pierwsza tym razem. Jest, pomożesz sobie tak, kijami. okej. A, spokojnie. Piękna sprawa. Teraz pora na Marcina. Raz, dwa. Ach, dla niego to małe kroczki. Patrzcie, kto nas wita tutaj na drodze. Zagląda nam tutaj. Mam nadzieję, że to nie jakiś gniewny byczek. I Nigdy nie wiadomo. nas tutaj nie będzie ganiał, bo tak wygląda jakby. A to całe stado tutaj sobie przyszło. A to takie cielaczki. No trochę większe jak cielaczki już, ale... Cześć! Cześć koledzy. Puścicie nas? Nie ma problemu, no my też musimy gdzieś... Aha, bo my musimy... No, Tak, my musimy przejść teraz znowu. Tu jest drut kolczasty, jakoś musimy sobie poradzić z tym drutem. No widzicie, ile tu jest przeszkód, dlatego Maps.me, jak sprawdzam mapę, cały czas nas tutaj nie puszcza. Marii wymyśliła, że... Tylko tu Patrzcie, No. co ona robi. Patrzą na nią. O, Marii kupy odgarnęła, bo tutaj... O, ja bym to raczej ręce do przodu, bo tak sobie plecy podrapiesz. Tak, o no. I tak właśnie, jak Tak, żołnierz. przejdę? Przejdziesz. Zupa przejdzie. O, pięknie. No po. Pięknie Marii dała radę. Patrz, jakie zdziwione. Wy też To tak ona- potraficie. Dawać. Tak, ona przeszła, a my nie możemy? O nie, ten płot tutaj to ja rozwalę, Marcin jak nabiera wejdę. inną drogę, ale... Ten płot tutaj to jak ja na niego stanę, to go nie będzie. No właśnie. A tam też jakoś chyba dołem nie przejdę. Są i te druty. Nie, dołem tutaj też wszystko jest zostawione. Tam jest spad, no. No nie, albo tutaj skaczesz i przez to, albo Sobie tutaj przejdę, o. koleżanki aż. O, aż Przegoniłeś? kupę zrobiła ze strachu. Ale tu dalej też jest zamknięte, Marcin, więc ja nie wiem, jak ty byś tutaj... I pod prądem. To przejdę tam kawałek dalej, może będzie jakaś dziura. Mam nadzieję, że nie pod prądem i mi tutaj zaraz nie usmaży coś. O matko, nie, Marcin! Matko, chcę mieć cię sprawnego. Dopiero by było! Mówisz? To dawaj, gdzie ten prąd? Okej. Idziemy, udało się. Wychodzimy, jakaś piękna polana, jeszcze oświetlona słońcem. Tutaj widać jeszcze rzeka płynie, a my obstawiam, że tam byliśmy na punktach widokowych. Tam gdzieś właśnie, no to my będziemy musieli przejść rzekę i tam się wspiąć. Były chwile polany, teraz z powrotem wchodzimy do lasu. No i jak jesteśmy w lesie, to od razu się zaczyna mokro, no bo wiadomo, że ta woda tutaj tak nie paruje, no bo liście gdzieś tutaj zasłaniają cały czas słońce, no i tylko trochę pada. No i mamy, zając poszedł, ładnie, ale tak się oparłaś, o no dobra, zaraz wycieramy ciebie, mamy jakieś tam chusteczki, no ale ładnie. Idziemy jeszcze kawałek dalej za te błota, gdzieś tam mam nadzieję, to zaraz opatrzymy Marikę, wytrzemy, no tu Jest jeszcze jakieś... strumyk, to zaraz się w nim opłuczę. O właśnie, to też super, jest strumyk, mamy jakieś mokre chusteczki, więc damy radę to zrobić. No to bardzo dobrze, że nam ten strumyk się trafił, nawet nie potrzeba żadnych chusteczek. Ale widzę, że same błoto, miękkie lądowanie było, nie podrapałaś się nigdzie. Nie, spokojnie. Ruszamy dalej, jakby nic się nie stało. Chwila przerwy była. Do tego mostu najpierw jeszcze to musimy plantację minąć i wtedy już będzie prosta droga. Obstawiamy, że tutaj jest ta plantacja, więc będziemy tutaj zaraz śmigać jak wąż, żeby tylko to jakoś ominąć. Tutaj jest wejście, ale droga też jest tutaj, więc musimy to jakoś ogarnąć. Weszliśmy tam, akurat pan idzie tutaj z jakimiś chłopakami, którzy pewnie tutaj śpią, widać tacy do przetrwania, bo mają wszystko ze sobą. No i mówi, nie, tędy macie iść, więc idziemy tą drogą, przez posesję musimy To znaczy, przejść. tak, Google Map pokazuje tamtędy i tam jest ta Maps.me ścieżka. Dokładnie, tylko że to jest prywatny i myślę, że pan po prostu chce, żebyśmy poszli drogą już dla samochodów tutaj, która dojeżdża. Taką może oficjalną. Żebyśmy się już nie przewrócili. Cześć koleżanki, koledzy, Ale kto się tak patrzy? też same małe. I konie tutaj mają, też widzieliśmy, że są jakieś takie wyprawy Buenas. na koniach. Buenas. Sporo mają tutaj bydła. Tutaj widzicie, jest ich kilka. Tam jeszcze mówi, że mają też u góry jakieś pastwiska. Hotel piękny, widzicie? Można sobie zostać tutaj na noc. Trzeba wcześniej rezerwować. No i one też są dużo droższe. No w takim terenie dziczy. O, tu nawet samochody dojeżdżają, więc podejrzewam, że tutaj gdzieś już samochodem się dojedzie z Salento. Tutaj jest brama wjazdowa do tego hotelu. Też podejrzewam, że chyba mają kawę, bo tam nie wiem, czy jest napisane Finka,
więc może jakaś palarnia. No i patrzcie, tutaj wszędzie są bramy. Wieczorami to pewnie na kłódkę to zamykają. No i trzeba skakać. No wszędzie prywatny teren. Nie ma tak zrobione. Może ta droga w sumie nie jest prywatna teraz. Choć podejrzewam, że też do tego hotelu. Jaka wspólna symbioza. Konie i krowy Ale nie ile przeszkadzają sobie. Mleka tamta ma. Gdzie, która? No ta biała. To byk. To Nie, jaja. nie, to nie Jasia. No ma, ale jak zajadają tutaj cały czas tą zieloną No. trawę. Tutaj są te krowy, a patrzcie, tutaj są kany z mlekiem. Czy tu jest jakiś sprzęt do dojenia, czy oni to ręcznie doją? To jest byk, to raczej go nie doją. Może tu jest jakiś sprzęt, wąż. Aha, patrzcie, widzicie? Wąż, jakiś sprzęt przykryty. Pewnie krowa podchodzi, podpinają pod cycę i zasysają tutaj do jakiejś kani. No nieźle. Tutaj dalej senior przygotowuje wannę. Raczej nie do kąpieli, tylko będzie wanna do picia. Pewnie krowy tutaj przychodzą się napić. Tutaj jest ta piękna farma. Porozmawialiśmy z panem. Pan mówi, że nawet tym koniem można wjechać tam wysoko Na właśnie, punkt Maryka. widokowy. Tam właśnie, podnieś palec, Maryka. Tutaj wyżej, tam w lewo, w prawo, tam. No właśnie, tam można wjechać na punkt widokowy na koniu. No takie atrakcje mają Ale- dla ludzi, którzy tutaj mieszkają. Jakie to są tereny. Tego moim zdaniem kamera nie oddaje. To jest po prostu aż... Ja sobie bym tego nie wyśniła. Jak oglądaliście jakieś amerykańskie filmy albo właśnie gdzieś z tej części świata i ktoś tam ma farmę i bydło i coś takiego i ma, no to tutaj podpytaliśmy, jedna rodzina ma te tereny To tutaj, jest nie? coś naprawdę niesamowitego. Jakbym przyjechała następnym razem, chciała się zaszyć, to bym przyjechała tutaj i posiedziała z tym, po prostu popatrzeć na te krowy, byki, konie, pochodzić po tych górkach, laskach. Tam jakie piękne z drugiej strony mamy widoki na góry jeszcze oświetlone w chmurach. Tutaj już zachód słońca nam się robi. Za nami Salento, właśnie musimy tam dojść dzisiaj. Tak, tylko to też nie są budżetowe podróże. Jak chcecie mieszkać w takich miejscach, no to wiadomo, że trzeba szykować więcej dinero. Dinero. A co my mamy? My mamy już tam, proszę bardzo, nie wiem czy widzicie, trochę ciemno, tam już jest Salento, więc musimy wejść. Mamy jakieś 200 metrów od poziomu morza w górę, także startujemy, już Maps mi pokazuje. Maps mi nie pokazywał właśnie tego terenu, że tutaj było zamknięte, nie da się przejść. Ale wszystko się udało. Wszyscy spoko ludzie, widzicie, jakby na spokojnie. Jesteśmy na moście, ale to nie jest ten most, o którym wam mówiliśmy, że musimy go przekroczyć i wtedy będziemy bezpieczni. Tu taka rzeczka sobie płynie, nawet jej nie ma na mapie. No widzicie, trzeba uważać. Tutaj jak widać wielu rzeczy nie ma dzisiejszych na mapie. Nie ma co ufać dla Google. Przepiękna zieleń przed nami. Kurczę, no wydaje mi się, że telefon to oddaje, no bo widzę też ładne kolory. Z zielenią sobie nie zawsze radzi telefon, ale no właśnie o to chodzi, że słońca nie ma. Jak słońca nie ma, to nie prześwietla tego za bardzo. Piękny teren i tam za drzewami jest kolejna hacienda. No kolejny taki teren, więc podejrzewam, że tu już jakiś inny właściciel, inna rodzina. My jeszcze chwila i będzie most. Mamy to, wspominany przez nas most. Doszliśmy Jest! do niego, to jest brama już do miasta. Jak już przekroczymy rzekę, to wychodzimy już z tych pól Wow! krów. Tak. Piękna, spora rzeka. O ile krów z tyłu za Mariką. Patrzcie, tutaj są jakieś... Ale nie, to ta sama rzeka. Z jednej strony i z drugiej strony, a po prostu tutaj się tak rozkłada i robi taką małą wyspę. A tam ile krów na naszej drodze. I hamu! No te widać, że już do dojenia krowy. Patrzcie, nawet tutaj dzieje się mleko robi. Ma taką żyłę, widzicie? I to wszystko, no to już trzeba doić. Najadły się sporo, ale widać, że takie O! konkretne krowy, mleczne. Tak chcę być przytulona. Tak? Znaczy Pogłaskana da się? Ale w ogóle jakieś No nie peszą przyszła. się, nie uciekają. O. No, pogłaskać to się może nie da, Ola. ale są bardzo spokojne. Chcesz jedzonka? Dzisiaj była inna trasa, a jutro będzie ta, którą tu widzicie. 9 km tam mamy od tego miejsca. Wychodzimy na drogę i teraz tak, w lewo nie, bo tam jest właśnie w drugą stronę, a my musimy iść w prawo. No zaraz będziemy łapać stopa, wiezie nas na tą górkę. Rozleniwiłem się ostatnio pod te górki. Oj, już Marcin, nie narzekaj, tu idziemy. Formy nie ma, no to jak? Zaraz będę tutaj wyciągał łapę i będę łapał. No a raczej nie tego, bo tutaj nie ma miejsca, tak? Ciao, no nie ma miejsca. I jak wam wspomniałem, jutro będzie coś innego i zdecydowanie będą inne widoki. Tutaj były rzeczki, były jakieś takie dżungle, a jutro będzie więcej palm. Jaki tutaj jest spokojny teren, tutaj kolejne krowy. Patrzcie, to też są prywatne tereny. Tam u góry też widać, że podzielone są pola. Tam też daleko widać krowy się pasą. A z tamtej strony w rogu pan idzie, czyli on tutaj może do tych Tak, chodzi gdzieś. on tutaj musi chodzić. No te krowy trzeba jakoś tu zagonić i wygonić czasami. Jak na razie ta górka nie jest wcale taka zła, przyjemnie się idzie. Kiedyś w takiej haciendzie sobie pomieszkamy. Takimi jeepami się jeździ, no i my jutro będziemy jechać takim jeepem. Już widać różnicę poziomów, że my jesteśmy wyżej. Właśnie ta chata, która jest na środku, no to my tam szliśmy obok niej. Nawet nie łapaliśmy, żeby nie było na mnie, że tutaj oszukiwałem. Nawet nie machnąłem, pan się zatrzymał, a zatrzymał się pewnie nie po to, żeby nas porwać, Albo? tylko żebyśmy mogli Buenas. wsiąść i pojechać z nim. Gracias! Tak. Dawaj, dawaj kolego, dobra, niech przejadą, to my dopiero
wsiądziemy sobie. Nie oszukiwałem, Marika? Nie. I jesteśmy w mieście, 2 minuty i... O, ale to już byliśmy bardzo blisko. Tak, ale... 10-15 minut i byśmy już byli na górze. Ale miło, że pan się zatrzymał. Brawo. Super, zrobiliśmy prawie całą to kółeczko, które chcieliśmy. Trasę całą zrobiliśmy, nie powiemy nikomu. Jak będą pytać, to powiemy, że cała trasa luzik. Nie no, ale fajnie było i... Polecamy, Nie, tak, polecamy, tylko polecamy. trzeba tam, wiecie, no, przeciskać się przez te No. prywatne tereny. Tutaj macie kontrast, jak oni dekorują te domy. To jest przód, wiadomo, ładnie to wygląda, a tutaj z boku jakby już nikt się tym nie interesuje, bo często jest tak, że domy przylegają do siebie. Jak ktoś mieszkał w Anglii, to wie, o czym mówię. Są takie całe ulice. Tego jeszcze nie grali. Patrzcie, 2 panie na skuterze ciągną 2, 4, 6 koni. Ale numer. Związane sznurem do ogona, do pyska do ogona, do pyska do ogona, wszystkie połączone razem. Supermarkety są w tym mieście, 2 widzieliśmy, ale też jest taki sklepik mały, patrzcie. To jest też rowerowy. O, patrzcie, nawet warsztat. Aha, to po prostu w warsztacie. Dobry pomysł, widzicie? Macie warsztat, od razu sprzedajecie jakieś tam słodkości, picia, jak ktoś czeka na rower. Pozdrawiamy pana. Pan widać tutaj troszeczkę starszy, ale widać, że tym fachem pewnie się zajmuje długo. Piękne chmury i o to nam chodziło, że dzisiaj, zobaczcie, te chmury przegoniło i jak sprawdzaliśmy pogodę, no to jutro ma być ładnie, a jutro właśnie nam zależy, że była ładna pogoda. Prawda, Marii? Oj tak, dobrze, że dzisiaj to przeczekaliśmy. Tak, przydałoby się. Zobaczymy, jak to wyjdzie z naszego planu, a tam już widzicie wieżę kościoła, czyli będziemy zaraz na tym placu głównym, gdzie startowaliśmy dzisiaj. Po takim trekkingu to należy nam się jakaś nagroda żywieniowa. Co my tu mamy? A widzę, że to jest właśnie dobra godzina do tego, żeby coś tutaj skosztować. Patrzcie na to, permiso. Banan z serem. No to musi być niezłe. Marii, bomba kaloryczna, słodki banan i słony ser. Chyba że wezmę arepę z syrem. Arepa z serem też jest. Arepa, to nie jest arepa con queso, to jest arepa de queso. De queso, tak nam się wydaje, że de queso to jest na górze, a con queso w środku. Pewnie kojarzycie tą uliczkę, bo dzisiaj też na tej uliczce przechadzaliśmy się, no dosłownie na samym początku, jak wyszliśmy z domu. A ten bar, pamiętacie? Pokazywałem go, to tutaj ze 2-3 osoby siedziały, a teraz sporo ludzi. Zobaczcie, ile ludzi gra w bilarda. Też są ludzie trochę bardziej zmęczeni, tutaj widzicie. Mamy tutaj jakąś nowość, więc tego nie próbowaliśmy. O, pan już zamknął. No dobra, zaraz wam pokażę. Bierzemy i próbujemy, no a czego nie? Taka przekąska. No i zamawiamy. Powiedzieliśmy, tak, pan tutaj w masce, żeby nie napluć na te, nie to, że go tam jakieś wiecie, że się boi czegoś, tylko żeby nie napluć po prostu, o, higienicznie. Gracias. Bardzo nam się podoba. O, i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. O, tak to wygląda. No jestem ciekaw, ciepłe? Aha. To jest banan, ponoć z serem i jeszcze z jakimś owocem. Pieczone, smażone na głębokim. Bardzo dobre. Dobry kontrast. 2,50 taka przekąska, czyli 2 zł 20 groszy. Pycha. To dawaj teraz ja. Wcześniej czegoś takiego, nie wiem, czy ty widziałaś, Marii, ale ja na pewno nie widziałem. Też nie widziałam. Wygląda to jak taki konkretny deser. O. Panierka. Uno más, por favor. Sí. Tak nam to smakowało, że bardzo jeszcze jedno dobra. bierzemy. To nie wiem, co to jest, bo... Ser jest nawet, widzisz? Tak, to jest ser? A, to sera ja nie ugryzłam, widzisz. A. Ja spróbowałam banana i chyba I to guja... jest jakaś masa w środku, no właśnie. guajawa. No właśnie. Rozstajemy się z Mariką. Marika idzie do domu, wiadomo, trzeba głowę umyć, a później głowa schnie 5 godzin, więc Mari idzie, idę jeszcze na jakieś zakupy. Ciao! I jestem w naszym ulubionym sklepie w Kolumbii i ciekawe, czy będą mieli tutaj też polskie produkty, bo w każdym sklepie, gdzie nie byliśmy, mieście to mieli. Musiałem panią podpytać, bo nie mogłem znaleźć tych polskich rzeczy tutaj. Pani pewnie wie, gdzie to jest. I mamy to, jak byk. Wcześniej przechodziłem, koło tego nie widziałem, bo poszedłem od razu gdzie indziej, bo one, jakby te sklepy wszystkie mają rozłożenie takie same i zawsze były w innym miejscu, a teraz są tutaj. No dobrze, super, biorę. I mamy polskie papryczki, polskie oliwki i do tego będzie kurczak. Po drodze zaszedłem jeszcze do innego supermarketu. Jest tutaj nasz kolega od przekąsek. Pewnie po robocie poszedł po jakieś zimne piwo. O proszę, tego się nie spodziewałem. Wieczorne bieganie dookoła tego parku. Kilka kółeczek. Niektórzy sportowy tryb życia, a niektórzy piwko, imprezka. Można i tak. Są też chłopaki, co grają w gałę w parku, też ich tutaj nikt nie gania, stąd to bieganie to jakaś grubsza sprawa, cała grupa biega. Dzisiaj zwiedzamy miejsca, które widzieliśmy rano i wieczorem wam pokazuję. Pamiętacie tą restaurację z początku? O, patrzcie, jakie tutaj się kawałki mięsa grillują. Najpierw grubo na skórze, żeby się wytopiło trochę. Ja już wróciłem z zakupami, bierzemy się za jedzenie. Oczywiście ten pyszny, soczysty kurczak i do tego polskie produkty w Kolumbii wchodzą jak złoto, moi drodzy. Oliwki i papryczki. Moje ulubione czerwone, są też jeszcze zielone, Marika? Czy już ci się zmieniło?
Obydwie lubię. Tamte są chyba bardziej ostre, się wydaje. Obydwie Okej. fajne, trochę inne smaku, te są trochę bardziej słodkie, tamte mam wrażenie, że ostre, ale oliwek dawno nie mieliśmy. Tak, a co najlepsze, że my się dogadujemy z kurczakiem idealnie, bo Marika lubi piersi, a ja lubię nogi, więc nikt nie wchodzi w sobie tutaj w grę. Okej, Smacznego. smacznego. Nie mamy deski w kiblu i jeden dzień robiliśmy dwójkę bez deski. Na ale- Wałysza. Tak, ale pani znalazła deskę. W sumie chyba nawet nie jest nowa, więc czas ją założyć. Dokładnie tak. Po drodze dzisiaj napisałam do pani, pani mówi, o, nie mamy innego pokoju, to znaczy we wszystkich czekamy, aż zamówią. No ale to nie jest nówka sztuka. Ważne, że jest. Ważne, że jest dokładnie. No śmieszna sytuacja, bo widzicie, a na wszystkich zdjęciach z bookingu jest, A pani mówi, że nie ma w żadnym. tak, no, że wymieniają, czekają na części. No ale mówię, tak jak wspomniałam, ta deska nie wygląda na nową również. I powiedziała, że no proszę, tu możesz sobie przymocować, właśnie tak jak to Marcin teraz robi. Raz, dwa. Po zniżkę pójdziemy 10% za to, że musieliśmy sami zrobić. No co, tak jest. Jak ktoś gdzieś tam sobie maluje sam pokoje na wynajętym pokoju, no to dają zniżkę. No to... O, Będzie nawet działać? gwinty, śruba puszcza. Będzie latane. Nie, no elegancko. Stoi? Pięknie to zrobiłeś. Dziękuję. Juhu! Będzie kibel, będzie... Już chyba nie bardzo. Dzisiaj już chyba nie, raczej jutro z rana.